Cześć, dziś zapraszam na sernik, jak w tytule, delikatny, aksamitny, niebiańsko-kremowy, dla mnie po prostu bomba. I też całkiem prosty w przygotowaniu, inny niż takie tradycyjne polskie serniki. I chyba jest to jeden z moich ulubionych jak dotąd. Polecam gorąco, szczególnie tym, którzy uważają się za całkowite antytalencia kuchenne. Obejrz ten film koniecznie kilka razy, posłuchaj dokładnie wskazówek i zobaczysz, że jest to naprawdę tak proste, jak wygląda. A moim bardziej zaawansowanym, doświadczonym kulinarnie widzom obiecuję, że macie tutaj mega prosty serniczek do przygotowania maksymalnie w 30 minut, oczywiście nie licząc czasu pieczenia i studzenia, ale taki, który naprawdę jest absolutnie genialny. 150 g herbatników, u mnie są to herbatniki pełnoziarniste, zmiel drobno. Dodaj 80 g bardzo miękkiego masła i całość wymieszaj. Możesz również oba składniki wrzucić na przykład do blendera i w ten sposób wszystko i wymieszać i zmielić jednocześnie. Herbatniki z masłem przełóż do tortownicy o średnicy 21 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Nadmiar papieru wypuść poza obręcz tortownicy. Dnem kieliszka lub czymkolwiek, co jest dla Ciebie wygodne, wyrównaj całość, robiąc około 2-3 cm boki. 1 kg sera białego mielonego sernikowego, u mnie jest to ser z wiaderka, 2/3 szklanki cukru i 1 budyń śmietankowy bez cukru, może być też budyń waniliowy. Wymieszaj krótko razem, mieszaj krótko i na niskich obrotach miksera, ponieważ tutaj nie chodzi o napowietrzanie sernika. Chodzi o to, żeby go wymieszać jak najszybciej, ponieważ każde dodatkowe powietrze, które wtłoczysz mikserem w sernik, zwiększa szansę, że później całość w trakcie pieczenia się podniesie, a tego bardzo nie chcemy. I teraz, gdy wymieszasz już cukier i budyń, dodaj po jednym 5 całych jajek. Ja używam jajek w rozmiarze L. Jajka dodawaj po jednym na raz, za każdym razem ubijaj mniej więcej 20 sekund, zanim dodasz kolejne jajko. Ser i jajka, o ile trzymasz jajka w lodówce, należy wyjąć co najmniej godzinę przed pieczeniem, żeby zdążyły się troszkę ocieplić. Ilość cukru też możesz dopasować do własnego gustu. Wprawdzie sernik, jak dla mnie, nie wychodzi wcale bardzo słodki, ale zawsze ilość cukru można zmniejszyć. Tutaj nie pełni on jakiejś specjalnej roli. Gdy dodasz już wszystkie jajka, mikser odstaw na bok, ser również. W oddzielnej misce rozpuść razem 250 g białej czekolady i 150 g śmietanki 30%. Wymieszaj całość i chwilę zostaw do przestudzenia. Możesz miskę wstawić w zimną wodę, możesz wynieść na jakieś chłodne powietrze, chociaż tak naprawdę tutaj nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego pośpiechu. Ser spokojnie wytrzyma i poczeka, aż czekolada wystygnie. Czekolada może być ciepła, nie może być gorąca. Przestudzoną czekoladę dodaj do masy serowej i wymieszaj. Najlepiej już bez miksera, chociaż jeśli się uprzesz, to możesz też użyć miksera, ale lepiej to zrobić z łyżką lub trzepaczką, bo tak jak wspominałam, nie warto napowietrzać masy serowej. I całość przelej na przygotowany wcześniej spód. Lekko wyrównaj i na chwilę odstaw, natomiast na dno piekarnika wstaw małą keksówkę lub jakiekolwiek nieduże naczynie z gorącą wodą. Umieść je tak, żeby nie było bezpośrednio pod tortownicą, najlepiej gdzieś z boku piekarnika i cały piekarnik nagrzej do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Sernik wstaw do piekarnika w momencie, kiedy piekarnik już całkowicie się nagrzeje. Ja piekłam sernik na drugim poziomie od dołu przez 65 minut. Jeśli zauważysz, że powierzchnia sernika zaczyna brązowieć i się podnosić, oznacza to, że temperatura w piekarniku jest za wysoka i trzeba ją obniżyć. Możesz ją po prostu obniżyć, możesz wręcz otworzyć piekarnik na minutę, dwie i poczekać, żeby troszeczkę się wystudził. Gdyby jednak sernik zaczął się podnosić pod sam koniec pieczenia, czyli tak powiedzmy powyżej 55 minuty, to oznacza, że on po prostu już ma dosyć i możesz spokojnie wyłączyć piekarnik, lekko uchylić drzwi i w ten sposób wystudzić sernik przez 30-40 minut, po czym wyjąć go na blat i wystudzić już całkowicie. I uprzedzam, że to nie jest przepis na tradycyjny sernik z rodzynkami, chociaż akurat rodzynki do środka można dodać. Środek sernika po zakończeniu pieczenia może się wydawać wciąż lekko płynny i niedopieczony, może budzić wątpliwości, ale to jest już taki urok tego typu serników. Ten sernik trzeba po prostu zostawić w spokoju i pozwolić mu spokojnie zastygnąć przez kilka godzin, a wszystko będzie naprawdę upieczone i pyszne. No i jeszcze polewa. Około 200 g gotowej masy krówkowej i 2-3 łyżki śmietanki 30%, można też użyć mleka. Rozpuść razem, powoli podgrzewając. Następnie przełóż całość na wierzch sernika, możesz też wierzch posypać płytkami migdałów.
Smacznego! A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w pakiecie książka plus zeszyty z nowymi przepisami, całość kupisz taniej. Twoją książkę możemy również zapakować na prezent. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.